Witam Was w kolejnej części ozdób choinkowych. Dziś pokażę Wam wzór taki 2 w 1, ponieważ możemy go zastosować jako gwiazdeczkę, a jak złączymy dwie takie połóweczki, to otrzymamy bombkę. Gwiazdka ma 13,5 cm, a po połączeniu w bombeczkę mamy około 11-11,5 cm średnicy. Do wykonania tych gwiazdki i bombeczki użyję standardowo szydełka 1,5 i kordonka maxi. Gwiazdka składa się z 7 rzędów, natomiast bombeczkę będziemy łączyć w tym 7. rzędzie. Zaczynamy od pętelki i 14 oczek łańcuszka. I 14 łączymy się w kółeczko. Robimy oczko ścisłe. Pierwszy rządek zaczynamy od oczka łańcuszka i wokół kółeczka robimy 23 półsłupki. Dwa, 3, 20, 21, 22 i 23. Łączymy się z pierwszym, robiąc oczko ścisłe. I tak otrzymujemy rządek numer 1. W rzędzie numer 2 zaczynamy od 4 oczek łańcuszka i słupka podwójnie nawiniętego, wbitego w to samo oczko. Przez 2, przez 2 i przez 2. 5 oczek łańcuszka. Teraz w drugie oczko robimy 2 słupki podwójnie nawinięte, wbite w to samo oczko i złączone górą, czyli 2 razy nawijamy nitkę na szydełko, wbijamy się w drugie oczko, przerabiamy przez 2 i przez 2, zostawiamy 2 pętelki, znów nabieramy dwukrotnie, wbijamy się w to samo miejsce, przerabiamy znów przez 2 i przez 2 i mamy teraz 3 pętelki, przerabiamy przez wszystkie 3. To są nasze 2 słupki połączone górą i dołem, a pomiędzy 5 oczek łańcuszka. I znów 2 razy nabieramy, wbijamy się w drugie oczko, przerabiamy przez 2 i przez 2, dwukrotnie nabieramy, wbijamy się w to samo oczko, przerabiamy przez 2 oczka i przez wszystkie 3 i 5 oczek łańcuszka. I tą sekwencję powtarzamy dookoła. I mamy ostatnie 5 oczek łańcuszka i oczko ścisłe w te 2 słupki, które były połączone razem. I tak prezentuje nam się nasza gwiazdka albo połóweczka bombki po drugim rzędzie. Rządek trzeci zaczynamy od przejścia pod łuk, za tym pod łukiem robimy oczko ścisłe, następnie oczko łańcuszka, które zastąpi nam półsłupek
I jeszcze pod tym pierwszym łukiem 6 półsłupków. 2, 3, 4, 5 i 6. Następnie przechodzimy pod następny łuk i robimy 7 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Przechodzimy pod następny łuk, robimy 7 półsłupków. 3, 4, 5, 6 i 7. I tą sekwencję powtarzamy pod wszystkimi łukami. 3, 4, 5, 6 i 7 i robimy oczko ścisłe z pierwszym półsłupkiem. I tak wygląda nasza bombeczka, nasza gwiazdka po rzędzie trzecim. Rządek czwarty jest najtrudniejszy z tego wszystkiego, ponieważ będziemy mieć takie słupki widełkowe. Najpierw musimy przejść na środek, zatem robimy 3 oczka ścisłe, 2 i 3. Jesteśmy na środku łuku. Robimy najpierw 4 oczka łańcuszka. Możemy sobie złapać tutaj palcem ten nasz ostatni, czwarte oczko. Będzie nam później łatwiej się wbić. Następnie robimy 3 oczka łańcuszka jako słupek. Następnie 4 oczka łańcuszka na łuk i słupek wbity tutaj, gdzie trzymamy sobie palcem czwarte oczko łańcuszka. I powstały nam takie widełki. Pomiędzy nimi 5 oczek łańcuszka. I żeby teraz zrobić takie widełki, musimy 5 razy nawinąć nitkę na szydełko. Wbijamy się tutaj w środek łuku. Mieliśmy tutaj 7 półsłupków, więc wbijamy się w czwarty. Przeciągamy, przerabiamy nitkę przez 2, przez 2 i przez 2. To będzie nasz pierwszy słupek podwójny. Możemy sobie tutaj przytrzymać palcem, żeby później wiedzieć, gdzie się wbijać. Następnie znów przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. To jest nasz drugi słupek podwójny. Następnie 4 oczka łańcuszka na poprzeczkę i słupek wbity tu, gdzie właśnie trzymamy palcem, czyli w ten nasz pierwszy słupek podwójny. I widełki wyglądają następująco. Może wydawać się dość skomplikowane, dlatego trzeba krok po kroku powoli robić. 5 oczek łańcuszka pomiędzy. 2, 3, 4, 5. Jeszcze raz tutaj pokażę. 5 razy nawijamy nitkę na szydełko. 1, 2, 3, 5. Wbijamy się w czwarty półsłupek. Przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. Tu mamy pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Możemy sobie tu przytrzymać palcem. Znów przez 2, przez 2 i przez 2. Następnie 4 oczka łańcuszka i słupek wbity w to oczko, gdzie trzymamy palec. I tak powstają nam widełki. 5 oczek łańcuszka. I tu jeszcze raz pokażę. Czyli 5 razy nawijamy. 3, 4, 5. Wbijamy się
4. półsłupek, przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2, przytrzymujemy, znów przez 2, przez 2 i przez ostatnie 2, 4 oczka łańcuszka i słupek wbity tu pod palcem. I tak wyglądają nasze widełki, nasza sekwencja do powtórzenia, a pomiędzy tą sekwencją 5 oczek łańcuszka. I mamy ostatnie 5 oczek łańcuszka. I łączymy się tutaj z naszym słupkiem podwójnie nawiniętym. I tak wygląda nasza robótka po rzędzie 4. W rzędzie 5 przechodzimy na środek łuku, zatem robimy 2 oczka ścisłe, 2. Następnie robimy 4 oczka łańcuszka, które zastąpią nam słupek podwójnie nawinięty. Następnie 5 oczek łańcuszka na łuk, 5 i następnie słupek podwójnie nawinięty, czyli 2 razy nabieramy nitkę, wbijamy się pod łuk, przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. 4 oczka łańcuszka i półsłupek pod łukiem. 4 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 2 razy nabieramy, wbijamy się pod łukiem, przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2, 5 oczek łańcuszka, 3, 4, 5 i znów słupek podwójnie nawinięty pod tym samym łukiem, przez 2, przez 2 i przez 2, 4 oczka łańcuszka, półsłupek pod łukiem i 4 oczka łańcuszka. I tak wygląda nasza sekwencja do powtórzenia w rzędzie 5. I ostatnie 4 oczka łańcuszka i oczko ścisłe w 4. oczko, które zastępowało nam słupek podwójnie nawinięty. I tak prezentuje się nasza bombka po rzędzie 5. Ostatnie 6. okrążenie zaczynamy od przejścia pod łuk, zatem wykonujemy pod łukiem oczko ścisłe, następnie oczko łańcuszka, które zastąpi nam pierwszy półsłupek i następnie jeszcze 4 półsłupki. 2, 3, 4. Czyli z tym pierwszym oczkiem łącznie mamy 5 półsłupków. Następnie 4 oczka łańcuszka i z drugiej strony łuku 5 półsłupków. 2, 3, 4 i 5. Następnie nad kolejnym łukiem 3 półsłupki. 2 i 3. 2 oczka łańcuszka. Nad następnym łukiem 3 półsłupki. 2 i 3. I to jest nasza sekwencja w tym rzędzie. Nad dużym łukiem robimy 5 półsłupków. 2, 3, 4 i 5. 4 oczka łańcuszka
i 5 półsłupków. Ciągle pod tym samym łukiem. 2, 3, 4 i 5. Pod kolejnym łukiem 3 półsłupki. 2, 3, 2 oczka łańcuszka i pod kolejnym łukiem również 3 półsłupki. 2 i 3. I to jest nasz motyw do powtórzenia w rzędzie 6. Jak już zakończyliśmy nasz rządek 6, robimy oczko ścisłe i nasza połóweczka bombki wygląda tak. Jeśli chcemy mieć gwiazdeczkę, to kończymy na rzędzie 6. Gwiazdka jest gotowa. Wystarczy ją usztywnić. Natomiast jeśli z tego wzoru chcemy zrobić bombkę, robimy drugą połówkę do rzędu 5. I tak, mamy jedną połóweczkę gotową, druga połówka jest do rzędu 5. Zatem zaczynamy łączenie obu połówek. Czyli zaczynamy od oczka łańcuszka, które zastąpi nam pierwszy półsłupek i wykonujemy jeszcze 4 półsłupki. 2, 3 i 4. Następnie 2 oczka łańcuszka. Bierzemy pierwszą połówkę, wbijamy się pod łuk, wykonujemy półsłupek, 2 oczka łańcuszka i przechodzimy do drugiej połówki. Pod tym samym łukiem robimy jeszcze 5 półsłupków. 2, 3, 4 i 5. Pod następnym łukiem 3 półsłupki, 2 oczka łańcuszka, pod następnym łukiem znów 3 półsłupki, 2 i 3 i mamy zakończoną pierwszą sekwencję. Przechodzimy pod następny duży łuk, robimy 5 półsłupków, 2, 3, 4 i 5, 2 oczka łańcuszka, bierzemy naszą pierwszą połówkę, wbijamy się pod łuk, robimy półsłupek i 2 oczka łańcuszka. Już mamy połączone 2 połówki. Następnie przechodzimy do drugiej połówki pod ten sam łuk i robimy 5 półsłupków. 2, 3, 4 i 5. Pod następnym łukiem 3 półsłupki, 2, 3, 2 oczka łańcuszka i pod następnym łukiem 3 półsłupki, 3 i mamy połączone już 2 części i analogicznie łączymy pozostałe 10. 2 oczka łańcuszka i nad ostatnim łukiem ostatnie 3 półsłupki, 2 i 3. Łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym, przeciągamy nitkę, odcinamy i bombka jest gotowa. Dmuchamy balonik. I bombka jest gotowa. Jak widzimy, z jednego wzoru możemy stworzyć zarówno bombkę, jak i gwiazdkę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na moje kolejne filmy. Pozdrawiam, Martyna z Mabiką.